Wiecie co, to były takie czasy. Dzisiaj my mamy gazety, dzisiaj są książki, dzisiaj możesz pójść gdzieś, jakieś związki chcesz, biblioteki, przeróżne rzeczy, a tam nie było wtedy nic. To była burdel Polska, tak bym to nazwała. Czasami Niemcy urządzali sobie tak zwane łapanki. Mieliśmy wtedy dwie możliwości: uciekać w pole albo do lasu. Na łąkach stały stogi siana, były wtedy dość popularną kryjówką. Miały ten plus, że łatwo było się w nich ukryć i dodatkowo można było spędzić w nich noc. Gdzieś przecież trzeba było spać. Ktoś mógłby dziś zapytać, dlaczego akurat ty musiałaś ukrywać się w sianie. Rzeczywiście, teoretycznie nie byłam w grupie największego ryzyka. Byłam młoda, podobno ładna. Podobała mi się każdemu, nawet na ulicy się każdy zerknął, bo miałam tak piękne włosy, takie ledwie mi się kręciły, takie obwarzanki tylko na całej głowie. W ogóle nie byłam brzydka. I byłam Polką. Ale w chwili, kiedy złożyłam przysięgę, byłam świadoma, że należę do Armii Krajowej. Ludzie byli torturowani, zastraszani i działy się z nimi straszne rzeczy. A wszystko po to, żeby wyciągnąć od nich nazwiska działaczy. Nigdy nie mogłam mieć żadnej pewności, czy ktoś mnie nie zdradził. I tak uciekałam przed gwałtem, przed torturami, przed śmiercią. Jak już ktoś ukrył się w sianie, to oczywiście nie było go widać, a na łące mogło być nawet kilkanaście takich stosów. Dlatego gestapowcy często sprawdzali stogi, waląc na oślep ostrzami bagnetów. Wtedy została już tylko modlitwa. I nadzieja, że ostrze przejdzie obok. Z każdym uderzeniem. W moim przypadku modlitwa zawsze pomagała. Ale nie wszyscy mieli takie szczęście. Raz im tak powiedziałam, idźcie do diabła. Po coście w ogóle do nas przyszli? Na naszej ziemi nas bijecie? Im się to nie podobało. Ja pysk miałam, a oni tak przez palce trochę patrzyli, bo nie chcieli robić wrogów. Bo mnie prosił, proszę pani, czy pani się ze mną dzisiaj na spacer może wybrać? Ja bym panią prosił, poszlibyśmy kawałek na spacer. Ja mówię, ja mogę, ale nie chcę. Przypatrzył się na mnie i tylko mi pogroził palcem. Ja myślę, już mam wroga. Bo mu pysk zamknęłam. No bo co, nie mogę iść? No mogę, ale jak nie chcę, to nie pójdę. I co mi zrobisz? Wejdzie mnie i będzie mnie w luk? No oni by do tego też zdolni, że mógłby mnie wziąć rzeczywiście za plecy i wlec. Nie mogli wszystko robić. Moja najstarsza siostra Zofia jako 16-latka wyjechała z Sędziszowa, żeby uczyć się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie. Zbliżały się lata 30. Kiedy skończyła naukę, otrzymała nakaz pracy w Kostuchnie pod Katowicami na Śląsku. Właśnie tam poznała swojego męża, Stefana Czornego, z którym w lipcu 1939 roku wzięła ślub. Zosia pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej i w tym samym budynku mieli mieszkanie. Gdy wybuchła wojna, Niemcy się rozpanoszyli i zaczęli zajmować cały teren, a wraz z nim wszystkie lokale. I tak młoda para wyjechała do Sędziszowa, co miało swoje dobre strony, bo wszystkie siostry znów były razem. Bardzo polubiłam Stefana, którego ciepło przyjęliśmy do rodziny, a on świetnie odnalazł się w tej sytuacji. Nie ma takiego, Stefan się nazywał, bardzo fajny chłopak, inteligentny, mądry, a przy tym jeszcze dalej się kształcił. Oczywiście zamieszkali z nami w naszym domu rodzinnym. 9 lutego 1941 roku
Zosia urodziła im syna Bogusia. To był ekspresowy poród. Była niedziela, wyszliśmy na mszę do kościoła. Gdy wychodziliśmy, w domu była tylko Zosia, a gdy wróciliśmy, było ich już 2. W zasadzie 3, bo przed naszym powrotem do drzwi zapukał przyjaciel rodziny, poeta Wilhelm Mach, który jako pierwszy zobaczył Bogusia. To był pisarz. I taki słynny pisarz, polski oczywiście. On już parę nawet mu to jakieś, ona mu to do mnie pisał. Dla mnie, nie do mnie, tylko dla mnie tę książkę napisał. No i wiesz, ja mówię tak, wiesz co, przeczytaj mi kawałek i jakiś tam odcinek jednego, bo zaczęłam i oczy mnie tak, no bo rzeczywiście oczy miałam już zmęczone. I wziął, ale zanim mnie przeczytał, to mnie w obie ręce pocałował. Bo tak i powiedział, pamiętam jego słowa, Irenka, ja cię nie mogę pocałować, bo nie umiem się całować. Od pierwszego zaczniemy. Ale w rękę pozwolisz mi? Ja mówię, nie jedne, tylko obie ręce ci dam i za karę, że taki jest przełączały, że wymyślasz takie różne ceremonie. W każdy palec 2 strony. Z tej strony, z tej. I zobaczymy, czy ci żura nie zmięknie. Jak się śmiał. Stefan pracował w fabryce, dzięki czemu mieliśmy dostęp do paliwa. Oczywiście to było skrajnie ryzykowne, jednak Stefan przekazywał benzynę leśnym ludziom. Nigdy nas nie nakryto, ale nie obyło się bez tragedii. O leśnych ludziach to bym powiedziała to, że uciekali przed śmiercią. Tyle mogę powiedzieć, bo tak było naprawdę. Uciekał przed śmiercią, nie wiedział gdzie iść, nie miał gdzie. To się kryli gdzie kto mógł. Podczas jednej z takich akcji nastąpił wybuch. Stefan przeżył, ale miał spalone podniebienie i później bardzo długo chorował. W Polsce otrzymanie penicyliny było po prostu niemożliwe. Ale Zosia dostawała paczki z tym lekiem od naszej cioci z Ameryki, Ludmiły. I know that because of Zosia, and who's the sister of Arinka, those two kept the communication going with the cousins and relatives in the United States. Po wojnie Stefan z Zosią i małym Bogusiem wrócili do Kostuchny, gdzie Zosia kontynuowała pracę jako nauczycielka. She had a lot of energy and she had a lot of love, and she also showed me things to open my eyes. Like my first day there when we were in Katowice, she took me up and down the streets, and this one building had all these people lined up forever. And so she didn't tell me why we were doing it. We just waited in this long, long line. And finally we went into the store and there was nothing on the first floor. We went up to the second floor, there was nothing on the second floor. And on the third floor there was some thread that was being sold. And all the people were waiting in line to buy that thread. So when we came back out to the street, she said to me, socialism, communism. And then she spit on the floor. And then I knew her thoughts on what the government was at that time. Podobno jej uczniowie mówili, że była bardzo ostra. Wcale mnie to nie dziwi. Zosia zawsze twardo stąpała po ziemi i trzymała w ryzach całą rodzinę. Stefan leczył się w Krakowie. Jednak wskutek powikłań zmarł w 1947 roku. Zosia nigdy więcej nie wyszła za mąż. Choć był pewien adorator, pan Michał o pseudonimie Misza, który uwielbiał ją do tego stopnia, że gdy była już starszą panią wracającą z synem z wakacji, potrafił cały dzień siedzieć na stołku przy ulicy, wyczekując jej. Ostatecznie nigdy się nie doczekał, choć pozostawali bliskimi przyjaciółmi. Kiedyś mocno się pokłócili. Podczas tej sprzeczki pan Michał dostał ataku serca i zmarł. Zosia pożegnała wielu najbliższych. Niestety wśród nich znalazł się Boguś, który również zmarł z powodu serca w 1998 roku. We went to Zakopane, and one of the things that Bogus, this is Zosia's son, had said to me was, I love my wife Krisha first, but my second love
is the mountains in Zakopane. Tego samego roku odeszła i ona we śnie. Jednak jako staruszka, która doczekała prawnuka. Dość dobrze znałam się z Ignacym Machowskim, który po wojnie był całkiem wziętym aktorem teatralnym i filmowym. Koniecznie chciał ze mną romansować. W 1944 roku odwiedził mnie i jasno dał do zrozumienia, co mu siedzi w głowie. Postawiłam tylko jeden warunek. Jak zjesz te kaktusy na parapecie, to pospacerujemy razem. A no zeżar. Nie, tak, zeżar, ale nic się mu nie stało. Ignacy nie dawał za wygraną. Faktycznie zjadł kaktusa, ale tylko jednego. Pokrwawił sobie usta i amory odleciały. Wziął wariat, idiota, takie kolce, ogromne, taki duży kaktus do góry, wyrośnięty wielki. Ja myślę, co ja z tym zrobię, wyrzucić mi szkoda, a to już mi przeszkadza. Piękny był, to patrzeć to było warto. Ale jak przyszedł, jak złapał, to całe tu miał wszystko w krwi. Na wylot miał z tymi kolcami, wiesz, przekrwawione wargi. A ja mówię, o. On mówi, wiesz co, ja już tak za tobą tęsknię czasem, że mi się zdaje, że ja zwariuję. Ja mówię, nic nie będziesz wariował, bo jeszcze to jest wariat. Bo co ja jestem, zwykła dziewczyna, i ty będziesz takie stawiał mi warunki jeszcze. I jeszcze mnie szantażuje. O. Później często widywałam go w telewizji. Dowiedziałam się też, że został gwiazdą Teatru Narodowego w Warszawie. W teatrze zagrał ponad 600 ról, w filmie ponad 50 i sporo w teatrze telewizji. Zagrał męża Ireny Kwiatkowskiej w Zmiennikach i bosmana Mirta w filmie Orzeł. Całe szczęście, że on tego kaktusa przeżył. Ostatecznie miał 3 żony, czyli miałam głowę na karku. Zresztą ja wtedy czekałam tylko na Adama. Na przełomie 1942 i 1943 roku, po akcjach dywersyjnych leśnych ludzi, wzmagał się terror okupanta wobec mieszkańców Sędziszowa. Ani ja, ani moje rodzeństwo nie mówiliśmy nic o tym, co robimy poza domem. Była pełna konspiracja. Latem 1944 roku dowiedzieliśmy się, że nadciąga front Armii Radzieckiej. Gdy już do nas dotarli, Niemcy bronili się przed Rosjanami, a my szukaliśmy schronienia w piwnicach klasztoru, zabierając ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Rosjanie ostrzeliwali miasto z granatników, przez co spłonęło mnóstwo drewnianych domów. Ostrzeliwania były z przerwami. Podczas jednej z takich przerw opuściliśmy piwnicę, by choć przez chwilę zaczerpnąć świeżego powietrza w ogrodach klasztornych. Był straszny tłok. Nieznana mi starsza kobieta zaczęła mnie popychać, aż w końcu zajęła moje miejsce przy klasztornym murze. Po kilku minutach trafił w nią odłamek z granatnika, zabijając ją na miejscu. Rosjanie gonili Niemców na zachód, w stronę Berlina. Po wycofaniu się wojsk niemieckich w kierunku Dębicy, armia sowiecka zajęła miasto. Pech chciał, że sztab tej armii ulokował się w moim rodzinnym domu, przy ulicy Kościuszki. Żołnierze, którzy robili rekonesans, szukali domu, który by się nadawał. Reszta wojska lokowała się raczej w domach murowanych. Tego dnia chciałam upiec chleb. Byłam w kuchni i robiłam zaczyn.
Nagle do mojego domu wpadł Azjata w brudnym mundurze, śmierdzący i nieogolony. Wszedł do kuchni i zobaczył drożdże, które rozdrobniłam i zostawiłam na talerzyku na stole. Zapytał, co eta? Odpowiedziałam, że drożdże na chleb. I ta informacja była dla niego wystarczająca. Brudną łapą zgarnął całą zawartość talerzyka i zjadł. A zażar. On nie wiedział, co to jest drożdże do czegoś. Jeszcze na niego pysk otworzyła sobie. No. W czasie wojny drożdży praktycznie nie było. Każdy, kto miał w domu jakiekolwiek drożdże, rozmnażał je, suszył, rozmnażał, suszył. I dzięki temu można było piec chleb. Miałam odrobinę drożdży, to o Boże, jakim to szło tropem. To jak przyszło do kawałek, to na całej ulicy, w tym domu odrobinę, w tym bo drożdże można sobie rozmnozić. Poziom jest większy. To w domu mnie tego nauczyli. To sobie rozmroziłam i położyłam blisko tak na takiej szafce i zaraz drzwi do werandy były. No i przyszedł. W każdym razie to chyba od tych drożdży spostrzegawczość naszego Azjaty tak nagle wystrzeliła. Na moje nieszczęście zauważył, że dom ma przyległy do budynku warsztat, w którym można by bez problemu schować radiostację. I tak też się stało. Przyjaciel domu. On mi mówi, ja jestem przyjacielem waszego domu. Ja was mogę ratować w każdej sytuacji. Ja mówię, naprzód stwarzacie sytuację taką, że nas wygląda to, a później przychodzicie drudzy, robiliście dobrodziejami siebie i wiecie, co wy teraz pokazujecie? Nie tak, tylko shit i do wody. Przez kilka dni sowiecki sztab urzędował w moim domu. Uprosiłam oficera, żeby pozwolił mi nocować na poddaszu domu, żeby mieć na oku resztę rzeczy i pamiątek, które tam zostały. Ja go uprosiłam na kolanach tego jednego. Mówi, mamy babcię starą, to jest staruszka. Ona już nawet nie chodzi, nie widzi. Ja ją opiekuję. Jak mnie gdzieś wyrzucicie, co ja mam zrobić za nią tam gdzieś? Iść do piwnicy, siedzieć. On się tak na mnie przypatrzył, mówi, coś załatwię. Później przyszedł i powiedział, niech zostanie ta krowa. Tak mi powiedział. Przez ten czas uważnie obserwowałam, czy nasz dobytek pozostał nienaruszony. Reszta rodziny zatrzymała się u krewnych i znajomych. Młode dziewczyny i kobiety w obawie przed gwałtami radzieckich żołdaków uciekały do lasu. Mówiono wtedy, że Niemcy po prostu przychodzili i strzelali, natomiast Sowieci, u nich to nie odbywało się tak szybko. Żołnierze AK nie podejmowali żadnej współpracy z nowym okupantem. Nie było o tym mowy. Przypatrzył się na mnie, ty cholero, mówi, dziwko Polako. I tak nas kleli, robili co chcieli. Kiedy Sowieci wyjechali pod Dębice, okazało się, że szczęśliwie z domu nic nie zginęło. No prawie nic. Kiedy ich wojska zbliżały się do Sędziszowa, mój tata Wiktor zakopał w ogrodzie za domem butelki z winem i nalewki. A oni rzecz jasna wyniuchali, wykopali i wychlali. Oni to znaleźli później. Oni wąchali wszystko. Do wąchacza takiego mieli psa, który właśnie szukał. Ale Wiktor to im też dawał. Ale Wiktor to nas też nauczył, jak z nimi trzeba rozmawiać. Z nimi się nie trzeba bić, tylko im pluć do oczu. I co on mi zrobi? No to niech mnie zabije. To przynajmniej go naplułam. A jak mnie zabije i ja bez niczego tam do góry idę, z pustymi rękami, że nawet palcem nie tknęłam, to plułam na nich. Gdy front wojny przesunął się za Dębice, władza radziecka i NKWD zaczęły represje ludności, w szczególności akowców i ich rodziny. Formy tortur i zastraszania były niewybredne, a wszystko po to, żeby zdobyć jak najwięcej informacji, jak najwięcej nazwisk. Zdarzało się, że złamany Polak współpracował z NKWD i przekazywał nazwiska leśnych ludzi. Byli też tacy,
którzy współpracowali dobrowolnie, szli na układy i przekazywali nazwiska. Czasami osoby z bliskiego otoczenia, znajomych, sąsiadów. Wielu z nas prędko zorientowało się, że nam i naszym rodzinom grożą tortury i śmierć ze strony NKWD. Niektórzy postanowili uciekać na ziemie zachodnie, gdzie wsie i miasteczka zostały opuszczone przez niemieckich cywilów. Podróż w pociągach towarowych trwała tygodniami. Wkrótce taką podróż miałam odbyć i ja. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Zabierają rzeczy i wynoszą łóżko. Okna ani ściany nie są teraz moje. Wciąż nie widzę końca